Jeśli przyjeżdżasz na Maltę latem, gdy temperatury w ciągu dnia sięgają nawet 40 stopni i nie masz siły wtedy nic zwiedzać, a poza tym wolisz ten czas poświęcić, aby spędzić go nad morzem, na plaży, powinna zainteresować Cię informacja, że maltańskie miasta warto zwiedzać również nocą. I właśnie dzisiaj zapraszam Cię na wycieczkę nocą do Mdiny, czyli pierwszej stolicy Malty. Mdina nazywana jest The Silent City, czyli ciche miasto. Jeżeli przyjedziesz tutaj w sezonie, gdy w ciągu dnia jest tu więcej turystów niż samych mieszkańców miasta, tak naprawdę trudno poczuć atmosferę i zrozumieć, skąd wzięła się ta nazwa. Jeżeli chcesz poczuć prawdziwą atmosferę Mdiny, to latem możesz doświadczyć jej właśnie późnym wieczorem i nocą, kiedy rzeczywiście w całym mieście zapada cisza. Pamiętajcie, że zwiedzając Mdinę nocą, zwłaszcza nocą, należy zachować ciszę. Tutaj mieszka bardzo mało osób. W sezonie tutaj dziennie jest więcej turystów niż samych mieszkańców miasta. Natomiast właśnie przez to, że jest tutaj tak wielu turystów, którzy mogą być głośni, to zwłaszcza wieczorami, to sprawia ogromny problem osobom, które mieszkają w Mdinie. Także jeżeli tutaj przychodzicie, to pamiętajcie o tym, żeby zachować ciszę i nie przeszkadzać mieszkańcom. Gdy spaceruje się tutaj wąskimi uliczkami po zachodzie słońca, gdy jest już ciemno, jest naprawdę niezwykła atmosfera. Zwłaszcza jeśli znacie troszeczkę historii Mdiny, to spacerując tutaj można poczuć naprawdę ducha historii. W 1565 roku siły Imperium Osmańskiego, złożone z prawie 40 000 wojowników, zaatakowały Maltę bronioną przez zaledwie 2,5 tysiąca żołnierzy. Wliczając służbę, maltańskich cywili, którzy sięgnęli po broń, aby bronić wyspy, oraz niewolników służących na statkach należących do zakonu maltańskiego, w sumie obronę Malty stanowiło zaledwie 6 000 osób. W czasie ataku, trwającego prawie 4 miesiące, ludzie schronili się w ufortyfikowanych maltańskich miastach Birgu oraz Mdinie.
Armia Imperium Osmańskiego zaatakowała najpierw Fort St. Elmo, znajdujący się w obecnej stolicy kraju, Valetcie. Po zdobyciu tego fortu rozpoczęli atak na Fort St. Michael w miejscowości Senglea oraz Fort St. Angelo w Birgu. Po bohaterskiej obronie fortów pokonane wojska osmańskie ruszyły, aby zaatakować Mdinę. Był początek września 1565 roku. Malta była wycieńczona ponad 3 miesiącami obrony, a sama Mdina była broniona przez zaledwie garstkę żołnierzy. Na dodatek zapasy żywności i amunicji już się prawie skończyły. Gdy armia Imperium Osmańskiego stanęła pod Mdiną, z murów miasta padł wystrzał armatni. Turcy, myśląc, że Mdina jest wciąż mocno uzbrojona, od razu się wycofali i nawet nie rozpoczęli ataku. W rzeczywistości wystrzał armatni był podstępem i ostatnią szansą na przetrwanie miasta, bo Mdina nie miała już jak się bronić. Być może gdyby wojska Imperium Osmańskiego podjęły inną decyzję, cała późniejsza historia Malty wyglądałaby zupełnie inaczej. Ryzykowny ruch ze strony obrońców Mdiny jednak się opłacił i uchronił miasto przed zniszczeniami. Kilka dni później wojska Imperium Osmańskiego opuściły wyspę, a Malta mogła świętować zwycięstwo. Tym samym maleńkie państwo na Morzu Śródziemnym zatrzymało ekspansję terytorialną Imperium Osmańskiego.